Pierwszych 6 rzędów ścianki to będzie splot z 3 rurek robiony od dołu. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda, ale zanim zaczniemy, najpierw przyłóżmy wzornik. Wzornik, który, jak wcześniej pokazywałam, musicie sobie przygotować sami. Jak widzicie, dość fajnie pasuje. Jest to właśnie wielkość tego naszego przygotowanego dna. I dla początkowych 6 rzędów ja sobie te moje rurki osnowy poprzypinam do wzornika klamerkami. Dlaczego? Dlatego, że chcę, aby one były naprawdę mocno przylewające do wzornika, żeby utrzymać fajnie formę. Później po 6 splotach, po 6 rządkach już sobie odepnę klamerki, bo już nasze rurki osnowy będą trzymały się we właściwym kierunku, już będą nakierowane pionowo poprzez splot. Ale teraz na początku, żeby mi się to wszystko nie rozjechało niepotrzebnie na boki, ja sobie te rurki poprzypinam. Jak widzicie, wszystkie rurki zostały już przypięte klamerkami. Ja dla wzmocnienia jeszcze efektu użyję taśmy papierowej, takiej taśmy malarskiej i zabezpieczę dodatkowo taki pasek na środku przykleję, żeby wszystkie rurki dobrze trzymały się w powierzchni, żeby mi żadna nie odskoczyła. Z klamerkami też bywa różnie. Mogą odpiąć się podczas wyplatania. Dlatego taka taśma papierowa, którą łatwo jest później odkleić, jest bardzo korzystna i bardzo fajnie przytrzymuje nam całą tą konstrukcję. Zaczynamy wyplatanie dolnego brzegu, dolnej części. Tak jak wspominałam, będzie to 6 rzędów wykonanych 3 rurkami. Wkładam tutaj, zahaczam 3 rurki. Spłaszczam nieco końcówkę i zaczepiam rurki. Ten splot będzie wykonywany tak jak zwykły splot 3 rurkami, tyle tylko, że nie będziemy przekładać rurki górą przez 2 kolejne, ale pod spodem przez 2 kolejne. Czyli rurkę, która jest najbardziej z lewej strony, przekładamy pod 2 kolejnymi rurkami i zahaczamy o najbliższą rurkę osnowy. U nas są to oczywiście 2 rurki. Zobaczcie. Oczywiście to, że rurki są przypięte, może nam nieco utrudnić zadanie, ale cel uświęca środki, także musicie się troszeczkę uzbroić w cierpliwość i robić to powolutku i dokładnie. Robię następne. Teraz ta rurka jest całkiem z lewej strony, czyli przejdzie pod 2 i zostanie przepuszczona z tyłu za rurkami osnowy. Dociskam, wyrównuję, jadę dalej. Ta rurka jest ostatnia, raz, 2, 3, czyli tą pierwszą. Znowu pod spodem, te są na wierzchu. Przekładam za kolejnymi rurkami osnowy. Dociskam. I tak naokoło 6 razy. Jak widzicie, 6 rzędów zostało wyplecionych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rzędów z plotem potrójnym. W tej chwili będziemy używać tylko 2 rurek, dlatego jedną z nich zostawiam z tyłu, później ją podkleję. Do tych 2, które będą nam potrzebne, dokładam rurki. I jak widzicie, poodpinałam rurki tutaj z tych przypięć do wzornika. Zostawiłam tylko brzegi, tylko te rogi, ponieważ one są ważne, żeby one były dokładnie w miejscu, w którym jest kant, w którym jest łączenie ścianek. Przy wyplataniu w tym miejscu będę je odpinać, zaraz zresztą zobaczycie. I również zdjęłam taśmę. W tej chwili już tylko siłą swoich rąk będę przybliżać rurki osnowy do wzornika. Ciąg dalszy tego kosza pleciony jest 2 rurkami, ale splotem pojedynczym, czyli nie jest to splot ósemkowy, tylko splot pojedynczy.
On jest nieco lżejszy od splotu ósemkowego, daje taką cieńszą ściankę. Zresztą zobaczcie, on bardzo fajnie wygląda w połączeniu właśnie z grubym splotem z 3 rurek. Splot pojedynczy pokazuję na tym filmie. Kto go nie zna, proszę niech się zapozna. A ja tylko przypomnę, że można taki splot wykonywać jedną rurką, ale tylko wtedy, kiedy mamy nieparzystą liczbę rurek osnowy. Tu, jak pamiętacie, ta liczba rurek osnowy jest parzysta, dlatego druga rurka pomoże nam, aby rurki nie nakładały się, aby splot nie nakładał się na siebie w tym samym miejscu, tylko żeby był naprzemienny. Splot pojedynczy, czyli nic nam się nie krzyżuje. Dojeżdżam przez róg, aż za jedną rurkę osnowy za rogiem i wracam do tej rurki, która goni tą rurkę pierwszą. I zobaczcie, w tej chwili te rurki nakładają się nie na siebie, tylko jedna jest z przodu, druga jest z tyłu. Przy rogu odpinam, dokładnie przytrzymuję rurkę osnowy w miejscu, gdzie łączą się ścianki. To jest ważne, żeby tu było to wykonane mocno i solidnie. Obracam koszyk i robię cały kolejny rządek. Najpierw pierwszą rurką, przytrzymując rurki osnowy jak najbliżej wzornika. Tutaj również odpinam i przypinam od razu, żeby to się ładnie przytrzymało. I lecę znowu z tej strony rurką drugą. Oczywiście cały czas pamiętając, żeby rurki osnowy były blisko wzornika i żeby były w pionie. I jedziemy dalej naokoło. Tak musimy zrobić 30 rzędów. 30 rzędów zostało wykonanych tymże splotem pojedynczym. Jak się przyjrzycie uważnie, widać zdecydowaną różnicę między grubym splotem potrójnym, a splotem wykonanym z rurek pojedynczych. Widać też wyraźnie osnowę. O to chodziło, te ścianki są dosyć delikatne. Co teraz? Teraz chciałabym zostawić miejsce na włożenie tego grubego sznura, który będzie tutaj z przodu uchwytem. Wykonałam kawałek 31 okrążenia, to znaczy tył i jeden bok, i zatrzymałam się w momencie, gdzie będzie przód kosza. Raz, dwa, trzy rurki osnowy z przodu. To jest rurka osnowy, która była brzegiem, tym rantem, rogiem, i 3 rurki osnowy, które są z przodu. Tu jest rurka brzegowa z drugiej strony i raz, dwa, 3 rurki osnowy mnie interesują, bo pomiędzy nimi w tych miejscach zrobię dziury na włożenie sznura. Żeby takie dziury się nam udały, musimy zostawić te rurki, którymi plotłyśmy, przygotować kolejną rurkę, zginam ją w dowolnym miejscu, zahaczam o rurki osnowy, a więc tutaj zostaje nam niewypleciona przestrzeń, te zostały, ta jest nową rurką, i przez raz, dwa, trzy, 4 rurki przodu wykonuję znowu ten pojedynczy splot, czyli najpierw jedną rurką, kawałeczek dotąd, i drugą rurką kawałeczek przez 4. Raz, dwa, 3, 4. Tak? 2 rzędy, czyli ten ruch pojedynczy zrobiony przy 4 rurkach przodu. Przesuwam dalej. Znowu zostawiam sobie te rurki. Niech one tutaj sobie będą. Za chwileczkę Wam pokażę, jak je zakończyć. I dalej plotę tak, jakbym miała pleść znowu pojedynczymi rurkami, a więc zahaczam 2 rurki i plotę dalej. Ja wyjęłam wzornik na tą chwilę, żeby Wam pokazać łatwiej, jak to wykonać właśnie z tą dziurą. Za chwileczkę ten wzornik włożę z powrotem i zobaczcie, tutaj te 2 rurki to już będą rurki, którymi dalej będę naokoło plotła. Niech one sobie tutaj czekają na swoją kolej. Natomiast co tutaj? Co z tymi rurkami, które zostały w tych wolnych przestrzeniach? Otóż muszę je po prostu ładnie schować. Najpierw
zajmę się rurką tą, która jest z przodu. Podważam drutem dziewiarskim miejsce przez 4 rządki i wpuszczam ją do środka. Drut wyciągam. Chowam. I oczywiście blisko ucinam. Nie ma. To samo robię z tą rurką, z tym, że ją zagnę tu i schowam od drugiej strony, czyli od spodu. Czyli zrobiłam sobie tunelik od środka i tą rurkę tam włożę. Chowam. I ucinam. Nie ma. Dokładnie to samo wykonam z tymi 2 rurkami, które mi pozostały. Rurki zostały przedłużone, a więc wykonuję ten ostatni, 31 rządek z plotem pojedynczym. I jeszcze jedno okrążenie, tak żeby tym pojedynczym splotem przejechać przez miejsce z przodu, gdzie były wykonane te otwory na uchwyt. Mamy przód, a więc teraz przejeżdżamy nad tym miejscem z 2 otworami, wykonując normalny splot pojedynczy. Jak widzicie, tutaj zostały 2 otwory na włożenie sznurka z przodu kosza. A my dalej lecimy z naszym splotem, żeby go zakończyć, dojechać do miejsca, gdzie go rozpoczynaliśmy. Na tym 31 rządku zakończymy splot pojedynczy. Zostawmy sobie te 2 rurki. Popatrzmy, czy splot jest równy, czy jest to w miarę pozioma linia. Jeszcze go można troszkę podociskać. Tu w tych miejscach takich innych szczególnie jest to ważne. Brzegi. I zabierzemy się za ostatni odcinek, czyli za wykonanie znowu takiej szerokości, tej górnej części, również z plotem potrójnym, tak jak dół, ale w tej chwili będziemy ten splot potrójny wykonywali normalnie. Musimy dołożyć sobie 1 rurkę do splotu, rurkę spłaszczam, robię rynienkę, dokładam i w ten sposób mamy 3 rurki do wyplatania i wykonuję normalny splot 3 rurkami, czyli przez 2 rurki osnowy, u mnie podwójne, jedna, druga, trzecia. Tą najbardziej z lewej strony przekładam przez 2 górą, pamiętacie, na dole one przechodziły pod spodem, na górze przechodzą górą i zahaczam o najbliższe 2 rurki osnowy. I znowu mamy raz, 2, 3 rureczki. Biorę tą, która jest najbardziej z lewej strony, przekładam górą i zahaczam o kolejną rurkę osnowy. I tak naokoło znów wykonujemy tych okrążeń 6, tak żeby zachować proporcje szerokości tego splotu na dole i u góry kosza. 6 okrążeń kosza, góry kosza zostało wykonane splotem potrójnym. I teraz przy wykonywaniu 7 okrążenia, również splotem potrójnym, będziemy zakańczali kosz, czyli chowali rurki osnowy. Zobaczcie, jak to zrobić. Tak jak do tej pory. Rurka, która jest najbardziej z tyłu, zahaczamy ją o najbliższą osnowę i dokładamy do niej te 2 osnowy, które były tutaj po lewej stronie. Zaginam i wyprowadzam je na zewnątrz. I znowu rurka, która jest najdalej, przytrzymuję, widzicie to wszystko, przechodzi przez 2, zahacza się o najbliższą osnowę i ta, która jest po lewej stronie, zostaje zgięta
i wyprowadzona na zewnątrz. Bierzemy rurkę szarą, która jest najbardziej z lewej strony. Zahaczamy o najbliższą osnowę, a osnowę, która jest z lewej strony, dokładamy do niej, zaginając, wyprowadzając do przodu. I tak cały czas, aż wszystkie rurki osnowy zostaną schowane, później je ładnie utniemy. Czyli nadal jest to nasz splot 3 rurkami. Prawie cały kosz został zakończony. Zostały 2 rurki podwójne osnowy, czyli 2 ruchy do wykonania. Co teraz? Musicie zwrócić uwagę, jak te rureczki przebiegają. Jak widzicie, te rurki osnowy muszą przejść pod wszystkimi szarymi rurkami. A więc tutaj robimy sobie na nie miejsce i najpierw przepuszczamy tam rurkę szarą. Żeby za chwilę do niej dołączyły rurki białe. Jedna. I druga. To samo musimy zrobić jeszcze z rurką tą ostatnią, czyli znowu tutaj musi być na nią miejsce. Widzicie, między tymi 2 rurkami osnowy jest dziura, bo przy każdej innej przechodzą te rurki już wcześniej zrobione. Czyli znowu najstarsza rurka przechodzi najpierw szara, a potem w to miejsce wrzucamy po kolei rurki osnowy, czyli moje rurki białe. I jeszcze została jedna rurka szara. Tu jest poprzednia, czyli ją też z tyłu przepuszczam przy ostatniej rurce. I tak mamy zakończony cały kosz. Pozostaje nam jedynie poucinać rurki białe bliziutko, tutaj przy tym miejscu, gdzie one przechodzą, pod spodem i lekko podkleić klejem. Wykonanie dużych koszy do regału wymaga wielu nakładów pracy, ale myślę, że warto i że niejedna z Was skusi się do wykonania sobie takich właśnie szuflad. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam jak zawsze na pozostałe moje filmy i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!